Siema, z tej strony Spox2. To jest Asus za ponad 10 000 złotych. Wiecie, co go spotkało? Serwisowe zero. Dlaczego? Bo serwis oszukał klienta. Ale że jak? No tak to, słuchajcie, dzwoni do mnie klient. Mówi, że ma laptopa, w którym syn wymieniał jakiś czas temu pastę termoprzewodzącą. Zrobił to, załóżmy, w miarę ok. Laptop ileś czasu działał, wyłączył się pewnego dnia i co? Oddali sprzęt do serwisu. W tym serwisie nie mieli do końca pomysłu co i jak i powiedzieli klientowi, że wymienili w laptopie most PCH. A jak klient do mnie zadzwonił i powiedział mi co i jak, to zadałem mu pytanie, proszę pana, jaki w laptopie jest procesor? AMD Ryzen czy może Intel? On mówi, że Ryzen. No to ja mówię, kurde, proszę pana, ale w tym laptopie nie ma mostu, bo most jest zintegrowany razem z procesorem. Więc to jest dwa układy w jednym, więc nie da się samego mostu wymienić fizycznie, bo to jest ściema, to jest bzdura. Klient co zrobił? Odebrał sprzęt, przywiózł do nas osobiście, a trochę kilometrów miał, bo ponad 200. I słuchajcie, na śmieciu wtedy w obecności klienta przy nim rozebrał laptopa od ręki, żeby mu pokazać, jak sprzęt wygląda w środku i żeby udowodnić, że w tym laptopie nie ma mostu. Taki jest początek tego, więc słuchajcie, postaramy się dzisiaj naprawić laptopa, który ma RTX 3070, mocny sprzęt i procesor AMD Ryzen 9 5900H coś tam, HS chyba. Także rozbieramy laptopa i sprawdźmy, co jest grane. I tak się teraz zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, że serwisy oszukują klientów? Jak można, kurde, oszukać i powiedzieć, że się układ wymieniło, gdzie on nawet nie istnieje w tym laptopie? Ja rozumiem, że ktoś czegoś, wiecie, nie umie, nie wie. No to okej, no nie ma ludzi takich, co wszystko wiedzą, nie? No to jest normalne. Natomiast jawnie kłamać, robić z siebie, no, pośmiewisko w tym momencie, bo to jest dziwny temat, nie? Więc jak myślicie? Dlaczego serwis skłamał i oszukał klienta, gdzie właśnie poinformował go, że wymienił układ, a stary układ rzekomo wyrzucił do kosza i nie oddaje już klientowi tego wymienionego układu? Czaicie? Kurde! Chodź tu maleńki. No i otwieramy go. Chodź maleńki. Pyk. No i dobra. Okej. Jak wygląda nasz sprzęt? Na co mogę zwrócić uwagę? Słuchajcie, ilość ciepłowodów. Kurde, układ chłodzący w tym laptopie naprawdę robi niezłe wrażenie. Kurde, bele. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. I co pierwsze możemy zauważyć? Kość z BIOS-em była programowana. No i panie serwisancie, dlaczego? Chociaż nie, no, BIOS można tak statystycznie na dzień dobry przeprogramować. Okej, to jest spoko, nie ma się co czepiać, idziemy dalej. Teraz trzeba będzie wyjąć płytę główną, a że to jest konstrukcja dosyć taka, powiem wam, ciasna, to jest w tym zabawy, tu tasiemki i tak dalej, lekko nie ma. Także odpinamy po kolei wszystko, żeby niczego nie uszkodzić. I kurde, co jest nie tak? Kto napisze pierwszy komentarz, co w tej konstrukcji jest, słuchajcie, nie tak? Czy wiecie, czy wy to widzicie, czy nie? Jest problem, czy nie ma problemu? No kurde, ciekawe. No ja powiem wam, co jest nie halo. I co mogło spowodować usterkę laptopa, bo on się nie włącza, nie daje obrazu i tak dalej. On jest martwy, nie? Słuchajcie, w tym laptopie nie ma termopadów. Tego kitu takiego specjalnego, który jest na pamięci VRAM. Niestety, ktoś posmarował pastą termoprzewodzącą pamięci, cewki, tranzystory, ajajajajaj. Nie tak się robi, słuchajcie, nie wolno tak robić. Jak dla mnie bezpośrednia przyczyna usterki laptopa to jest co? Zabranie oryginalnych termopadów, tych takich gumowych, żelowych, jak zwał, tak zwał, a wstawienie w ich miejsce pasty. Ta pasta w tym wypadku w ogóle nie robiła roboty, nie przewodziła, bo jest zbyt rzadka, czaicie?
Także słuchajcie, jak rozbieracie laptopy, zostawiajcie te termopady piankowe. Lepiej ich nie tykać, nie kombinować, bo jak nie masz nowego na wymianę, to nie stawiaj tam nic. Zostaw jak jest, bo ten laptop nie kosztuje 200. To o to chodzi, nie? Nie, to nie. To nie powinno się wydarzyć. Tu został wykonany błąd taktyczny i wszystko w temacie, no ale nic, idziemy dalej. I w sumie teraz nie wiem, czy tą pastę dawał serwis, czy syn klienta, raczej syn klienta, już tutaj nie wiemy, no ale co zrobimy w tym momencie? Podłączymy zasilanie i odpalimy termowizję. Podpinamy kabelek zasilający i patrzymy, czy będzie się coś nagrzewało. Pyk. Widzieliście to? Zauważyliście? Jeszcze raz, odpinam zasilanie. I pytanie, czy się zabezpieczył zasilacz. Jeżeli po drugim wpięciu zasilacz się już nie uruchomi, nie puści napięcia, to znaczy, że zadziałało zabezpieczenie przeciwzwarciowe. A z kolei, jeżeli puści, to na płycie głównej tranzystory i tak dalej teoretycznie są sprawne, a sam w sobie co będzie strzelony? No jeszcze raz. No niestety, w tym miejscu, patrzcie. Patrzcie na mojego palucha i to, co pokazuje palec. Niestety, ale jest problem z procesorem Ryzen 9. To jest bardzo zła informacja. W prawym dolnym rogu tego procesora nagrzewa się. No i co się stało? To, co się stać musiało. Spalił się procesor. Dlaczego? Nie wiem. Albo od tej pasty, albo od przejrzenia tranzystorów. Może taśma matrycy. Nie mam zielonego pojęcia. Teraz miernik w rękę i sprawdźmy sobie w ogóle, jak z napięciami. Czy mamy 3 V na BIOSie, może 1,8. Czy wchodzi jakieś napięcie na procesor? To musimy zweryfikować. Pierwsza kwestia, oczywiście 20 V jest cały czas pompowane przez zasilacz, więc ok, 20 V jest obecne. Teraz przydałoby się zobaczyć, czy pracuje linia główna B+. B+ jest zawsze tam w okolicy kart graficznych, procesorów, przy kondensatorach. I przytykamy. Pyk, patrzymy i zobaczcie, mamy 20 V, także B+ jest ok, spoko. Co z naszym BIOSem? BIOS jest w tym miejscu, tak jak mówiłem, był lutowany. Czy jest zasilany? No oczywiście, że nie jest. Aczkolwiek niektóre konstrukcje mają taką strukturę działania, gdzie BIOS dopiero startuje po wciśnięciu włącznika. Tutaj niestety, no sami widzieliście, jest problem z CPU, więc tego się nie dowiemy. Teraz tak, szybkie pomiary. Interesują nas fazy procesora. Zobaczcie, pojawia się 0,7 V na mierniku. Tutaj mamy czterofazową sekcję zasilającą. Czy ona się budzi, czy wstaje? Jest 0,8. No dobra. Sekcja zasilająca procesor nie wygląda źle. Cewki, te sprawy pokazują, że się budzi napięcie chociaż na sekundę, ale nic poza tym. 0,9. A ciekawe, czy na SPI się pojawi napięcie. O, zobaczcie, jest 1,8 V. Jak pięknie. Na chwilę 1,8 wstaje. No to dobrze. Dobrze, że jest, ale laptop po prostu nie obudzi się. Teraz tak, tutaj wielkich filozofii nie ma. Zrobię to, co często powtarzam. Co robimy w takim wypadku? Zmierzmy sobie, nie wiem, oporność na SPI, na 8 nodze względem masy. Ile będzie? Zobaczcie, jest 88 ohmów. Wiecie, co oznacza 88 ohmów? Oznacza problem. Troszeczkę nam rośnie, ale to i tak, to jest złe napięcie, a wiadomo, zasilacz jest odłączony. Wyciągnę tą płytę, wyczyszczę tą pastę z pamięci VRAM i zrobimy sobie próbę zwarciową. Zobaczymy, dokąd przejdziemy. Jeszcze jedna rzecz, pokażę Wam, czy laptop reaguje na włącznik. Wciskamy guzik i nagrzewa się w jednym rogu rdzeń. 40 stopni łapie na ultra krótko, no ale niestety źle to wygląda. A czy nasza płyta w ogóle ma jakieś braki, coś widać złego? Sprawdźmy na tył. A właśnie, tu jeszcze ponoć KBC zmieniali. Gdzie jest KBC? KBC to jest malutki układzik w obudowie BGA. Spójrzmy pod układ, będzie widać, czy są kulki zmienione, czy nie. No niestety po układzie ja tam nie widzę, żeby to było zmieniane. Żadnego topnika, nic. Jest jak oryginał, fabryka, nie? A nieopodal KBC mamy BIOS. Zalutowany całkiem przyzwoicie. Z nadmiarem cyny. No ale wiadomo, trzyma, no nie? I BIOS jest na 1,8 V, to wiemy.
Płytę doczyściłem na tyle, na ile się dało. Wiadomo, tam gdzieś jeszcze w szczelinach mikroskopijne ilości pasty zawsze to zostaną, no bo tak już bywa, nie? Teraz tak, na szczęście do tej płyty jest board view i słuchajcie, można sobie zmierzyć przynajmniej kilka sygnałów, gdzie sprawdzimy, czy są sygnały załączające procesor i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie macie board view, po prawej płytę. Podpinamy zasilanie. Zobaczcie, dioda nawet się zapaliła, świeci na pomarańczowo. Pięknie, nie? Szkoda, że nie działa. I mnie interesują nasze układy, które po prawej stronie mają znaczenie SIDS 654. Nam chodzi teraz o to, żeby sprawdzić, czy w ogóle pojawia się Enable na drugim pinie od tych regulatorów. Jak oddalimy perspektywę, zobaczymy, że na rezystorze PR8129 powinniśmy mieć stan wysoki chociażby na chwilę. I to jest ten koleżka. Widzicie go? To jest on. Także zmierzmy go sobie. Tylko oczywiście trzeba jeszcze raz podłączyć na chwilę zasilacz. I patrzymy na miernik. Patrzcie, było 4,8 V, czyli jakiś tam PWM i tak dalej jest wystawiany na chwilę za każdym razem. 4,8, no i odcina, no bo mamy problem z procesorem. Czyli sygnał załączający fazy występuje. I z uwagi, że to jest właśnie nowsza platforma, bo to są już praktycznie najnowsze laptopy, 5. generacja Ryzenów, to naprawdę wydajny temat. To co mogę zrobić? Mogę zmienić procesor, ale jeszcze próba zwarciowa. Zobaczmy, może się coś będzie grzało, nie? Teraz jeszcze pokrótce przelecę wszystkie cewki, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś rezystancja zaniżona. 93. Słuchajcie, tutaj nie ma co doszukiwać się jakichś teorii dziwnych. Tutaj wiadomo, że jest walnięty procesor. I tak się składa co? Patrzcie. Tadam, mam go. Zamówiliśmy u pana Chińczyka, słuchajcie, nowy procesor Ryzen 9 5900HS. Czy ten układ jest sprawny? Nie mam zielonego pojęcia, bo dopóki go nie wlutuję, to się nie dowiem, więc sprawdzimy. Same kulki na układzie wyglądają całkiem spoko, natomiast co ja zrobię? Oczywiście tą starą cynę usunę, nałożę nową spoinę, bo chcę mieć pewność, że to mi nie zrobi huku, bo to jest jakże istotne w przylutowaniu BGA. Niedoluty i te sprawy, najgorszy temat. Co teraz robimy? Ściągamy BIOS, zobaczymy, czy ktoś nim grzebał, bo był lutowany, a z pytą idziemy na maszynę BGA i ściągamy procesor. Chodź maleńka, chodź tu do mnie, cyk i ją zaraz pyk. Wrzucamy do SVODA. A byłbym zapomniał, słuchajcie, chodzi o to też, że nie udowodniłem, że procesor nie był wymieniany. Po czym to poznać? Na rogu macie czerwony klej. Mowa o tym elemencie, o tym. To jest oryginalny, fabryczny klej, jaki stosuje Asus. Tam z tyłu widać kartę graficzną, co prawda rozmazaną, ale też na rogu widać kawałki czerwonego kleju. To dowodzi jednego. Układ nie był ściągany, nie był zmieniany, także panie serwisancie, nie kłamiemy. Kostkę z BIOSem wstawiamy do SVODA, zobaczymy jak sobie z nią poradzi, przechodzimy na aplikację, wybieramy SPI 25, 1,8 V i klikamy Read ID. Zobaczymy, będzie dobrze czy źle. Dobra, wykryło i klikamy Read, czyli odczyt. Teraz czas na zapisanie pliku. 12, 4, 3, 9, bach, bach. Kolejna rzecz, odpalamy program pana Andrzeja, Asus i sprawdzimy, czy numer seryjny z BIOSu pokrywa się. Także czekamy chwilę i zobaczymy, bo on wiadomo potrzebuje trochę czasu. Niestety w przypadku tej aplikacji, słuchajcie, nie ma numeru seryjnego, więc albo BIOS jest z internetu czysty, albo sam nie wiem. Będziemy kombinowali. Jak nasza maszyna BGA i nagrzewanie 120 stopni, więc idziemy co zrobić? Usunąć klej. Dobra, pływa. Ściągamy. Cyna pięknie pływa, a w moich dłoniach mamy już wylutowany procesor. I nie wspominałem, ten procesor kosztuje praktycznie 1000 zł u pana Chińczyka. 1000 zł za jeden układ, czajcie, z podatkami, cłami i tak dalej. Kosmos. I nie mam pewności, czy to zadziała.
I słuchajcie, pobrałem z Vinafixu BIOS. Jak się okazało, to BIOS, który jest właśnie tutaj załadowany, GA503QS. Patrzcie, Ctrl-K w HXD, porównaj. To jest dokładnie ten sam BIOS, który został wgrany przez tamten serwis. Przynajmniej tyle mamy wiadome. Jako że na tym kanale to głównie właśnie kulkowanie, te sprawy wy lubicie, ja lubię. Zabieramy się za tego nowego koleżkę, idziemy na minionka, zbieramy cynę. Nasz procesor Ryzen już jest przygotowany. No i zobaczmy w sumie, jak wyglądają jego kulki. Kulki od pana Chińczyka. Czy pan Chińczyk umie w kulki lecieć tak, jak ja to robię? No powiem wam tak, ładne kulki są, nie powiem. Na układzie nie ma żadnych śladów. No kurde, jak to mówi WhatsApp, bardzo dobra robota. Fajnie wygląda procesor, więc możliwe, że faktycznie jest jakiś nowy. Skąd on jest pozyskany? Nie wiem. Ale kurde, mają to. My tego nie mamy, oni to mają. Dlaczego? Ale tak czy siak. Nakładamy topnik, mieszamy starą cynę z nową i działamy. No i jak jest? No spoko to wygląda. Układ oczyszczony książkowo, teraz czas na sito. I teraz najważniejsze, nieduża ilość topnika, bo to nam może skomplikować sytuację z kulkowaniem, więc wiecie, mało topnika. Nagrzewamy hotem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I lecimy z kuleczkami 0,4 mm. Sypiemy, zobaczymy, co będzie, nie? Ale posypałem tak od serca i przesiewamy je. I sypujemy nadmiar. No i próbujemy. Stolik do góry i cześć. Dawaj, 3, 2, 1. No powiem wam tak, wyszło bardzo dobrze. Teraz tylko trochę szczęścia i robimy wygrzewanie kuleczek, czyli to, co ja uwielbiam. I co? Mamy to. Kulki siadły. Bez większych problemów dzisiaj. Teraz procesor zabieramy na szmatkę. Musimy go przemyć. Jak wygląda procesor po wymianie kulek? Praktycznie nie widać różnicy, że było coś kombinowane, że kulki były zmienione. Ale mam przynajmniej pewność, co moja spoina, to moja spoina. Co dalej? Płyta na stół, ściągamy starą cynę. Czerwone płyty Asusa naprawdę podobają mi się. To jest inny laminat, fajnie to widać w kamerze i całkiem dobrze się je naprawia. To trzeba przyznać. Dodajemy cynę i lecimy. Jak myślicie, ile kosztuje taka sprawna płyta z RTX-em 3070 i Ryzenem 5900 HS? Napiszcie. No i co teraz? No co może być teraz? Wiadomo, że topnik, podgrzewanko, pyk i smarowanko. I teraz jeszcze co? Procesor. W którą stronę ma być procesor? Oczywiście na procesorze mamy strzałeczkę, która nam sugeruje pierwszy pin. Widzicie tutaj lewy górny róg procesora i on ma iść oczywiście w tą stronę. Co mogę dodać? Ten procesor z tej strony no ma ślady. Widzicie takie delikatne rysy na obudowie, więc on musi pochodzić z demontażu, no bo jak inaczej. Ale nic, ustawiamy go. Pyk. I teraz pensety, jedna, druga.
pozycjonujemy. Mamy to, słuchajcie, układ siedzi równiutko. Teraz niech jeszcze tylko się wlutuje, ale na ostatnim live'ie sami widzieliście procesor 4. generacji, wysokonapięciówka siadł i laptop ruszył, więc może tutaj też będzie dobrze. Czas na wlót. No i patrzymy, co się będzie działo, czy układ zalutuje się poprawnie. Mam płytę. Czyścimy ją z pozostałości topnika i zobaczymy, czy układ siedzi równiutko. Z pół roku temu była sytuacja, gdzie kupiłem procesor, w zasadzie kupiłem całą płytę główną za 1000 zł. I co się stało? Wlutowany procesor do Asusa niestety nie przywrócił mu żywotności. Sprzęt dalej nie działał, bo nie wiedziałem, co jest grane. Nie było ani board view do tego modelu, ani nic. A że był to sprzęt poserwisowy, to szukanie igły w stogu siana ciężki temat. No powiem wam tak, no wygląda to przyzwoicie, idziemy na minionka. Minionek, powiedz, że widzisz, że jest ok. Te kulki są tak małe pod tym procesorem, że powiem wam, ciężko jest tu stwierdzić, czy siedzi ok układ, czy nie. No klapł elegancko, jakby nie patrzeć, ale nie jestem w stanie dojrzeć kulek pod procesorem, bo wszystko jest ultra małe. Jedynie z tej strony coś tam widać. To co? Odpalamy, podłączamy go na krótko, zobaczymy, czy wystartuje, czy będzie samostart, czy może znowu się zapali w prawym dolnym rogu punkcik na CPU, a ja się wtedy wkurzę, bo będę 1000 ponad złotych w plecy. Ten film powinien się nazywać, czy będę kolejny raz 1000 zł w plecy? Słuchajcie, big moment. Podpinam zaraz wtyczkę i patrzymy, trochę się stresuję, mam nadzieję, że zatrybi. No, come on, Spox, 3, 2, 1, no i wpinamy. 56 stopni, 57, kurde, grzeje się. 66. Nagrzewa się CPU. Na dole 70 stopni. O nie. O nie! Nie zrobiłem też jednej rzeczy. Nie wlutowałem BIOSa. Kurde, to był fal start, czekajcie. Może to będzie dobrze, nie wiem. Nie wiem. Ale zrobiłem fal start. No kurde, Spox, nieładnie sobie tak robić psikusy, gdzie walka jest o 1000 ponad złotych. Mam nadzieję, że ten układ zadziała i będzie fajnie, bo jak nie, to jest lipa. Przemyte. Dobra, jeszcze raz, termowizja, zobaczymy tym razem. No nic, wpinamy. 3, 2, 1, go. Kurde! Nie! Nie! Widzieliście? 120 stopni. Ja pier... Kurwa. Kurwa. To nie są dla mnie brawa. Zmierzę rezystancję. Mogłem to zrobić po wlucie od razu, no ale... 1,2 ohma, 0,8. I tu jest dół. Niestety, ale tutaj jest 0,3 ohma. No nie, nie! Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jak się materiał podobał, łapa w górę, albo łapa na pocieszenie, jak nie, łapa w dół. Także był z wami Spox 2. Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć, hej!